Dla firm, które świadczą usługi napraw, serwisu, wsparcia technicznego, przydatny będzie moduł usługa. Najważniejszą funkcjonalnością w tym module są zgłoszenia serwisowe. Dodam przykładowe zgłoszenie. Zgłoszenie może być dodane w kontekście sprzedawanych przez nas urządzeń czy materiałów lub też kupowanych przez nas towarów, maszyn czy narzędzi. Dodam przykładowe zgłoszenie klienta. Firma Trimor kupiła u nas 5 drukarek Rainbow. Załóżmy, że zgłoszono problem w działaniu jednej z nich. Dodam zgłoszenie serwisowe i uzupełnię dane firmy. W tym przypadku mamy uruchomione zarządzanie według numerów seryjnych. W zgłoszeniu telefonicznym podano numer seryjny producenta urządzenia. Po jego wpisaniu uzupełnił się kod indeksu. Dzięki zarządzaniu numerami seryjnymi informacje o urządzeniu znajdziemy na karcie dane podstawowe urządzenia, która została dodana automatycznie w momencie dodawania dokumentu PZ. Karta urządzenia zawiera informacje takie jak numer seryjny producenta, numer seryjny wewnętrzny, w tym przypadku nadany w momencie przyjęcia zakupu, kod klienta, któremu urządzenie sprzedaliśmy, technik, który jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne oraz w zakładkach poniżej dane adresowe klienta, historia zgłoszeń serwisowych, umowy serwisowe, gwarancyjne, jeśli zostały zawarte, w tym przypadku klient posiada umowę gwarancyjną, która określa m.in. zakres umowy, czas trwania, towary, których dotyczy. Kolejna zakładka danych urządzenia to dane sprzedaży z linkami do dokumentów WZ i faktur. W transakcjach znajdziemy wszystkie transakcje magazynowe powiązane z tym numerem seryjnym. I ostatnia zakładka to załączniki. Mam informację o urządzeniu, warunkach umowy, wracam do zgłoszenia. Po prawej stronie znajduje się status, gdzie należy wybrać jeden z domyślnych statusów zgłoszenia lub zdefiniować nowy status. Ja ustawię otwarte. Dalej jest automatycznie dodany numer zgłoszenia, priorytet, daty i powiązanie z umową, jeśli taka istnieje, oraz temat. Omówię zakładki. Zakładka ogólne. Ta zakładka służy do wprowadzania ogólnych informacji na temat zgłoszenia serwisowego, takich jak źródło zgłoszenia, typ problemu, definiowany w zależności od rodzaju działalności, np. błąd, uszkodzenie, wymiana części itd. Podobnie podtyp i rodzaj. Jeśli realizacja wymaga technika, w tym miejscu można wskazać konkretną osobę. Jest też informacja o osobie, która zgłoszenie dodała. Kolejka to pole należy wybrać, jeżeli ma być stosowana kolejka zgłoszeń. Poniżej znajdują się terminy udzielania odpowiedzi i rozwiązania problemu, wynikające z czasów reakcji określonych na załączonej umowie. Zakładka Partner handlowy zawiera dane kontaktowe i adresowe. Zakładka Uwagi to miejsce na szczegółowy opis problemu. Działania to zakładka, która służy do wprowadzania i wyświetlania zadań realizowanych w ramach obsługi zgłoszenia, takich jak zgłoszenia czy uzgodnienia telefoniczne, mailowe czy wizyty u klienta. Zakładka Rozwiązania służy do dodawania nowych rozwiązań czy opisów problemu oraz dołączenia problemu z istniejącymi już rozwiązaniami. Jeżeli jakiś problem jest powtarzalny, to wszystkie rozwiązania są zapisywane w oknie Baza danych rozwiązań. Dzięki temu przy kolejnym wystąpieniu tego problemu technicy będą mogli sprawdzić potencjalne rozwiązania i skrócić tym samym czas reakcji. Dla jednego rozwiązania serwisowego może istnieć więcej niż jedno rozwiązanie. Powiązane dokumenty to zakładka służąca do wyświetlania dokumentów związanych głównie z kosztami zgłoszenia.
np. faktur za części lub dojazd. Zakładka Rozwiązanie problemu zawiera opis rozwiązania problemu. W historii będą widoczne wszystkie aktualizacje i zmiany z datą i godziną. Planowany czas realizacji w planowaniu oraz załączniki. Tak wygląda pokrótce zawartość zgłoszenia serwisowego. Pozostałe funkcje dostępne w ramach modułu Usługa też zostały wcześniej omówione. Podsumowując, zgłoszenia serwisowe służą do zarządzania usługami wsparcia serwisu świadczonych na rzecz klientów usług. Zgłoszenia mogą być realizowane i rozliczane w ramach zawartych umów lub bez odniesienia do umów jako zgłoszenia płatne.